są już osoby jakieś, więc tu pisze ktoś, że nie widać, nie słychać jak coś. No nie widać, nie słychać, bo byliśmy w etapie tego przygotowania, teraz powinno być już wszystko ok. No to Także jakbyście mogli dać znać, czy widać, czy słychać. I będziemy bardzo wdzięczni. tak, a ja w międzyczasie donęcam łowisko, co nie jest takie proste i zajmuje trochę czasu. No widzowie, widać, słychać? Bo tak komentarz nie widać, nie słychać jak coś, to mnie troszkę przeraził, ale wydaje mi się, że to był komentarz dodany w trakcie, jak tam był Było ten etap. ogłoszone, Tak, że że będzie. live w przygotowaniu. Widać i słychać Wojciech Koperski. Dziękuję bardzo Wojciechu. Dziękujemy. Widać i słychać wszystko ok. Widać i słychać Wojtek Pogorzyński i Andrzej Dworakowski. Dziękujemy chłopaki. Dziękujemy. Obiecałem, nie wiem czy jest ta osoba, która pytała się o żyłkę. Obiecałem, że od tego zaczniemy, więc jak nie ma jeszcze pytań, to ja wspomnę o żyłce. Dlaczego do metody żyłka? Żyłkę się stosuje na karpie. Karpie, poza tym metoda to jest taki sposób łowienia, nie chcę powiedzieć samołówka, natomiast to jest taki zestaw samozacinający. Po prostu karp pobiera przynętę, wstępnie zahacza się o ten nasz haczyk, no i gwałtownie ucieka z łowiska, wtedy mamy bardzo gwałtowne branie. I to branie jest bardzo dobrze widoczne, więc plecionka jest niepotrzebna. Plecionka to jest jedynie potrzebna po to, żeby zasygnalizować brania. Czyli wszędzie tam, gdzie te brania są dobrze sygnalizowane, no to lepiej łowić żyłką. Żyłka ma tę właściwość, że jest rozciągliwa. Oczywiście to jest wada, gdy ma przekazać branie, no bo podczas brania ona ma jakąś tam rozciągliwość, natomiast już po zacięciu ta żyłka ma tylko zalety, no bo dzięki temu, że jest rozciągliwa, to jest jakiś tam dodatkowy amortyzator, który pozwala pewniej wyholować rybę, o tak pokrótce. Ja tego jeszcze wtrącę na samym początku, że taka olbrzymia prośba ode mnie od Adama, jak już jesteście, to kliknijcie tą łapeczkę do góry, to zawsze gdzieś tam pomaga, żeby ten live dotarł do większej ilości osób, a my Wam bardzo z góry za to dziękujemy. Arkance, widać i słychać, witam serdecznie. Witamy, dziękujemy. Szymon Błoński, witam Panów, oczywiście widać i słychać. Dawid, widać i słychać. No i witam, w końcu dostałem powiadomienie o live na YouTube. Powiem Ci, że z tymi powiadomieniami to jest nieraz naprawdę, no nam też jest przykro, ale nic kompletnie nie możemy z tym zrobić. No to jest Ja od paru kolegów też o tym słyszałem, to jest strasznie irytujące Tak. i dla nas i no ewentualnie dla Dawid was. możesz zobaczyć, czy na pewno masz zaznaczone powiadomienie z dzwoneczkiem, bo niektórzy klikają tylko subskrybuj i tego dzwoneczka nie zaznaczają, a z tego co wiem on się automatycznie nie zaznacza i może gdzieś tam ten dzwoneczek załatwi sprawę, o ile go nie masz. No ale ja miałem taki przypadek, że kolega też mi właśnie mówił, że nie docierają do niego powiadomienia, też mu o tym powiedziałem, to twierdzi, że ma zaznaczony dzwoneczek, więc mimo wszystko YouTube jakoś To jest niestety YouTube. No YouTube często wysyła powiadomienia jak mu się chce. Ja powiem Wam szczerze, że na swoim prywatnym koncie to często dostaję powiadomienie 2 dni po, że Preston nadaje na żywo. no to rzeczywiście na żywo. No. Mateusz Stopka, hej, jaki zbiornik na dziś? Mateusz, poruszaliśmy ten temat na Facebooku. Ja mogę Wam tutaj jeszcze raz pokazać, jak to wygląda. To dla osób, które po prostu wiedzą, gdzie to jest, to będą wiedziały, gdzie to jest. A dla tych, co nie wiedzą, no to przepraszamy bardzo, ale no nie jest to nasz zbiornik i nie chcemy też za bardzo, może nie wiem. Nadmiernie go reklamować, bo tutaj i tak jest presja duża. Tak. Poza tym dużo osób też ogląda te live'y, którzy to tak jakby no nie myślą o rybach, tylko myślą o zapełnianiu zamrażarek i później głupie sytuacje wychodzą. No wolelibyśmy tego uniknąć. Tutaj jest dodatkowa woda no kill, co prawda, ale nie wiem. No. Więc wybaczcie nam, że nie zdradzimy miejsca. Ale pokazałem. Szymon Błoński, bardzo proszę o poradę, z czego zrobić przypon strzałowy. Plecionka Preston 01. 00, no 01. Dziesiątka, tak? Dziesiątka, no.
Rozumiem, że plecionka to jest linka Materiał główna, główny, tak? no. Też tak rozumiem. To można na dwa sposoby zrobić strzałówkę. Ja strzałówkę robię albo z żyłki 0,28, albo tak jak dzisiaj mam z plecionki 0,12. Chociaż jakbyście chcieli łowić tak daleko jak ja, to chyba bym zastosował plecionkę jeszcze grubszą niż 12. Zdarzyło mi się, że przy złym węźle zdarzyło mi się, że urwałem dzisiaj koszyczek przy zarzucie. Także albo plecionka, powiedzmy 12, 14, przy ekstremalnym łowieniu być może nawet 16, albo żyłka 0,28, ale można też na przykład, no nie wiem jak daleko, po co jest ta strzałówka, no bo ta 10 plecionka to jest taka plecionka, która spokojnie wytrzyma zarzucanie koszyczkiem 45-gramowym, więc tam nawet strzałówki do takiego koszyczka nie potrzeba. Jeżeli cięższe koszyczki, no to rzeczywiście ta strzałówka jest potrzebna. Arkance, kiedy konkurs na siedzisko? W najbliższy piątek. Piątek, godzina 10. Wlatuje To konkurs. niecałe 2 dni. Tak, dobrze? Zaraz, znaczy, Nie, to 3. wtorek jest, to 3. 3, ja już w środę. Tak, to mi też już przez chwilę gdzieś Ja o dzień środzie już myślę. Wojciech Koperski, kliknijcie dzwoneczek z opcją wszystko, a nie spersonalizowane. No o tym mówię, bo założę się, że też sporo osób klika tylko subskrybuj i potem nie zmienia tego dzwoneczka, tylko no i potem właśnie mogą tych powiadomień nie dostawać. Połapane. Dzień dobry, mam pytanie. Jaki kołowrotek polecałby Pan do wędki Supera X360 60 gramów? Jeżeli miało to być łowienie takie powiedzmy na feder klasyczny, to Extremity 520, a do metody wykorzystałbym Centris SD 520 też, ewentualnie Magnitude 520. Drzazga. Cześć, mam pytanie. Kiedy będzie dostępna ta półeczka na kubek, telefon itp. Między koszem a półką boczną? Ja chyba nie odpowiem na to pytanie. Michał, ty się orientujesz? No niestety nawet też z chęcią bym Wam powiedział, no to miało być już dostępne, no miało już być dostępne w połowie marca. Niestety są sytuacje, na które nie mamy wpływu. Ja teraz nie chcę tam do końca, znaczy dokładnie w to wnikać, żeby nie palnąć jakieś głupoty. No ale droga, którą muszą pokonać te rzeczy, jakby wydłużyła się kilka razy i stąd te opóźnienia. No ja obstawiam, że one w kwietniu już na pewno będą. Pewnie coś około połowy kwietnia. No myślę, że później już na pewno nie. Ale to raczej jest informacja życzeniowa, a nie taka... Tak, znaczy nie mamy dokładnego potwierdzenia, kiedy dokładnie z datą to wszystko ma być. Maciek Perkowski, widać i słychać, dziękujemy. Cześć Maćku, wreszcie do nas zawitałeś. Zawsze oglądałeś live'y gdzieś tam po godzinach. Wojtas 132, ile jeszcze będzie trwał live? Planujemy go około godziny, czyli do jakiejś 16. I później będzie zapisany, więc jeżeli Tak, ktoś tak. będzie miał życzenie, żeby go obejrzeć za kilka godzin czy kilka dni, to będzie mógł wrócić. Łukasz Krysiak, witam. Pan Adam, super osobowość. Nie wiem, czy ryby biorą, ale nie muszą. Mi już się humor poprawił. Pozdrawiam. Jejku, Powodzenia i pozdrawiam. bardzo miło. Widzisz, Michał? Widzisz? Można człowieka podtrzymać na duchu. Ja się stresuję, że nie mogę ryby złowić, a Pan mówi takie miłe rzeczy. Bardzo dziękuję. Dawriel. Panie Adamie, kiedy Michała zawiezie Pan na Kaszuby? Nie wiem, myślę, że to Michał mnie zawiezie na Kaszuby prędzej niż ja jego, bo myślimy o Kaszubach bardzo, tak powiedziałbym, intensywnie. No, jest tam taki zarys planu, ale na razie bez kompletnie żadnych szczegółów i myślę, że tych szczegółów też nie będziemy jakoś tam nadmiernie zdradzać, ale jeżeli chodzi o Kaszuby, to jest plan i mam wrażenie, że to taki ambitny plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale myślę, że to w okolicach bardziej wakacji. Adik Ad, witam. Jaka pętla, nazwa najlepsza do przyponu feeder? Pętla, nazwa. Kurczę, ja taki mądry to nie jestem. Ja to po prostu robię pętelkę, włapię w palec, zawijam palcem i zaciągam. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale możemy, myślę, odesłać Adika do filmu z klasycznego feedera, jeżeli chodzi o ABC.
robiliśmy taki film ABC, jest to bodajże część 3, ABC klasycznego Federa i Chyba 4, bo tam przypony robiliśmy. albo 4, 3 albo 4. 4 na 100%, bo w 3 to były Tak, zestawy. masz rację, W 4 części tam pokazywałem, jak wykonuję taki. I tam jest pokazane jakby krok po kroku bardzo wyraźnie, ale nazwę ja też jakby nie. Ja bym powiedział, że to taki 8-kowy taki węzeł jest. Tak bym go nazwał, bo jak go zaciskam, to taka 8 się robi, więc jeśli miałbym jakoś określić nazwą, to bym określił to jako 8-kowy. Ale ja go troszkę wiążę inaczej niż wszyscy. Adik odpisał, że okej, dzięki. Wojtas tu zaznaczył, że nie wiem, czy zrozumiale zadał pytanie, ale może jakoś zrozumiemy. A więc, a korzystasz z zestawu skróconego, bo nie wiem, czy zestaw do tego patentu robić z krętlikiem, czy bez. Chodzi o to, że na żyłce głównej mam krętlik z zagrawką, a na tym zestawie, który doczepiam krętlik. Chodzi o metodowy zestaw, tak? Myślę, że to jest mowa o zestawie do metody. Nie korzystam z tego zestawu. Kiedyś Artur Matczak mi taki zestaw pokazywał, gdzie zestaw, tak myślę, że to mniej więcej tej długości fluorokarbon, tutaj zakończony właśnie krętlikiem zagrawką, żeby przypiąć do linki głównej. Nie korzystam. Ja robię w pełni przelotowy zestaw, ale to jest jakieś fajne rozwiązanie. No, bardzo szybko można ten zestaw zdemontować. Kuna Dyrektor, witam serdecznie. Coś się zadziało, dopiero dołączyłem. Na razie było donęcanie. Jeśli chodzi o ryby, no to się nic nie zadziało. Ryby na razie mają tutaj wolne, nie? Na razie nie chcą się na live pokazać. Tak, był moment, że było przyjemnie, a teraz one tak jakoś zwolniły. O! Ale wywołany wilk z lasu i to leż będzie. Elvio Poggi. Ciao Adamie, from Italy top. Ciao! Wojtas 132. Właśnie do metody, ale żeby tak zmieniać na klasyka szybko. To odnośnie tego zestawu. A, to ja tak nie... Przepraszam, wejdę na kosz, bo mam chyba ładną rybę, a tam są zaczepy i on centralnie idzie mi w te zaczepy. Nie mogę go dosyć tak ostro holować, bo nie dość, że walczę z rybą, to jeszcze walczę z kilkudziesięciometrową plecionką, którą pcha wiatr. Do tego doszła fala. Tak, jeszcze jest fala, a tam na końcu ta ryba jeszcze próbuje gdzieś tam w ten zaczep wpłynąć. 75-gramowy koszyczek, który wisi i on też próbuje o te zaczepy złapać. Ja to widzę własnymi oczami, mam okulary, więc dobrze widzę tam powierzchnię, jak ten koszyczek po prostu aż takie rączki mu wyrastają, żeby złapać za te zaczepy. Ale tak serio, no, mam nadzieję, że uda mi się wyholować tą rybę. Dzisiaj chyba jedną straciliśmy w zaczepie, nie? Tak, Jedną, straciliśmy. Jedną, druga była też przez moment, ale właśnie stanąłem na kosz, udało mi się ją wyciągnąć, a ta idzie w lewą stronę właśnie, gdzie ten zaczep był, więc mam nadzieję, że uda mi się ominąć ten zaczep. Czy też Akurat godzinę live'a, więc to taki czas jest, że trochę mam metrów do zwinięcia, to trochę potrwa. myślisz, że czytać pytania, czy... Czytaj pytania, pewnie, że czytaj. Okej. Przemysław Tomtala, a do tego kija do nęcenia FIDA, jaki kołowrotek Pan Adam poleci? Ja używam Extremity 620, największy Extremity. Chodzi o to, żeby kołowrotek był duży, żeby miał duże przełożenie i żeby miał bardzo mocny mechanizm, no bo ściąga się tą szklankę jednak dosyć często, więc to musi być solidna maszyna, taki kałasznikow, powiedzmy, kołowrotkowy. Ale trzeba wiać. Marcin Potakowski, witam. Mam pytanko, czy łowił Pan kiedyś na zalewie sulejowskim? Łowił to chyba za dużo powiedziane. Byłem kiedyś, nawet w jakichś zawodach tam startowałem, ale kariery nie zrobiłem. Tam nie miałem pojęcia tam jak się łowi, więc słuchajcie, ja muszę zejść, bo muszę wam powiedzieć, że coś mi się w głowie zaczęło kręcić, żebym ja tu nie zlądował. A ryba już jest z 50. Nie śmiej się, bo tak mi aż za... Bo tu wiatr- fale jeszcze i tak dalej. Ten wiatr... O, spadła ryba. Kurde. Niestety. Szarpnął i się wypiął. To będzie następny. No branie nastąpiło, nie wiem, po niecałych 5 minutach, więc jest szansa, że będzie następny. Nie spadł w łowisku. No, ale szkoda, to była naprawdę duża ryba. Kurde, wstyd się przyznać, ale on urwał 13 żyłkę. Ja nie wiem, jak to możliwe jest.
Dobra, to Łukasz Puchalski, jakie okulary masz? Dzień dobry. Jakie to okulary dzisiaj masz? A, że widać ten koszyczek, co tam się łapie. To są nowe okulary Prestona. Michał, ty pamiętasz, jak one się nazywają? Overwrap chyba, takie. Inception. Inception, no. Nowe okulary Inception. Tam są dwa modele. Jeden jest właśnie z takimi szkłami, a drugi jest z takimi czarnymi szkłami i ramka jest taka dosyć duża. Dobra, to tamten, a ja będę czytał. Przemysław Tomtala, super, dziękuję. To odnośnie kołowrotka. Arkance, zazdroszczę bardzo tych wypadów. Ja czekam na operację kręgosłupa i mam nadzieję, że w czerwcu uda mi się już wyskoczyć na metodę. No to trzymamy Życzymy kciuki. zdrowia. Tak, za powodzenie i za pełny powrót do pełnej sprawności. Maciej Perkowski ci odpisał, że do pracy nie poszedłem, bo czekałem na live. W międzyczasie Łukasz Puchalski, dziękuję. Michał Koreń, cześć, miło Was znowu widzieć. Cześć. Drzazga, Panie Adamie, jak Pan składa wędkę Monster Extreme Distance, bo przelotka na drugim składzie jest dość problematyczna. Ja wiem, o czym jest mowa, bo ja też o tym właśnie myślałem. Zarzucę zestaw, mam tu drugą wędkę i pokażę, jak ja to robię. Niestety muszę się tutaj trochę poskładać. Dobra, tu mam jeszcze jedno pytanie, to powrócimy do tematu tej przelotki. Marek R, witam, mam pytanie z innej beczki. Jak i w czym czyścić kombinezon Preston DFX? Słuchajcie, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, no jakby nie, to nie jest jakaś porada, czy że macie tak robić i tak dalej. Słuchajcie, ja swoje DFX-y to po prostu jak są już bardzo brudne, wkładam do pralki, wrzucam kapsułkę 40 stopni, pierzę się w tej pracy godzinę, wieszam, suszę i są czyste i wyglądają jak nowe i nie tracą swoich właściwości. Zalecenie od producenta jest takie, żeby prać je ręcznie, bo to jest Prać taki ręcznie. materiał. Ja prałem znowu, używałem specjalnych takich płynów przeznaczonych do takiej odzieży sportowej z membraną. I bardzo ważne też było suszenie w suszarce. One wtedy zyskiwały takie właściwości, że jak się polało wodą, to ściekało jak po kartce. No bo z tego, co ty mówisz, jak prałeś w pralce... Jak prałem w pralce, to jakby nie ścieka tak jak Adam mówi, jak po kaczce potem ten kombinezon, ale nie przecieka. Więc jakby tych właściwości nie traci. Oczywiście ja wam broń Boże, nie polecam takiego sposobu, no ale ja tak robię. Słyszałem, że też niektórzy po prostu do tej pralki dodają, do pralnia ten środek. Taki chroniący, taki powodujący jakby powłokę, nie? Łukasz Puchalski, a to już czytałem. I odpisał w tych okularach, że to nie o koszyczek chodziło, ale dziękuję za wytłumaczenie, jakie to oksy. Nie, no ja wiem, ja się wygłupiam. Dobra, to możemy powrócić do... Pamiętasz pytanie? Nie, ja coś przegapiłem, widzisz, ja to tak pamięć mam słabą. A Monster Extreme, druga przelotka. A, dobra, tak, działamy. Stoper włączony, wtedy było branie po 5 minutach. Może z drugiej strony do Ciebie podejdę, żeby nie przeszkadzać Ci w zacięciu. Nie, ty mi nie przeszkodziłeś. Okay. O, patrz. Kurde, słuchajcie, no znowu coś się zadziało, więc... Ale spudłowałem. Dobra, to jeszcze chwilę z tą przelotką, ale na pewno odpowiemy. Tak, jak widzicie, trochę trwa, żeby to cały zestaw ściągnąć, zarzucić, zatopić plecionkę i tak dalej. Więc to jest takie łowienie, tak dzisiaj nawet w filmie mówiłem Michałowi, że tak naprawdę to mamy ze 20 szans na branie w ciągu dnia. Kuna Dyro Dyrektor, czy dzisiaj też 100 metr? Tak jest. Marcin Czer, witam. Witamy. Przynęta taka nie za bardzo ruszona, więc to wygląda jakby była jakaś obcierka, no ale dobrze, że coś tam się dzieje. Marcin Potakowski, czy do metody według Pana lepszy jest zestaw przelotowy, czy na stałe do metod feeder? To też chyba zaraz muszę rozwinąć. Okay. A proszę napisać, co to znaczy przelotowy. Czy chodzi o koszyczek inline, czy o trzonek z gumką? To jest na stałe, a inline, czy to o to chodzi, czy może o co innego jeszcze? O typ stopera na przykład. Dobra, Michał, muszę się skupić. O, dobra, jeńców nie wziąłem. To a tu
gdyby nie było wiatru, albo wiatr był w plecy, to jeszcze tu można naprawdę plus 10, plus 20. No nie przeceniam. Ja wiem, że ty we mnie wierzysz. Taki wiatr w plecy, plus 20 easy. Dobrze, no bardzo ci dziękuję. No chyba, że ty. Mnie po takim dniu łowienia to ręka odpada. No, lepsze niż siłownia. I od kręcenia korbą, i od tego machania. Dobra. Czekaj, wędkę sobie naszykuję. Ja tam mogę podejść z tamtej strony, jak chcesz. Nie, okej. To poczekaj, zaraz Jarką muszę... Tak, to jest ogarnięte. Co tu mamy? Ciężarek. Ja sobie przygotuję, żeby pokazać, jak to wygląda. Dobra, ja to robię w ten sposób. Tutaj mamy zestaw. Mój zestaw jest zakończony, tak jak w tym przypadku, agrafką, albo mamy Federlink, no, który też jest zakończony agrafką, więc albo Federlink, albo tak jak tutaj agrafka na końcu zestawu helikopterowego. Ja to robię w ten sposób. Odpinam te elementy. Można troszkę wybrać plecionkę. Zaczepiam agrafkę na ostatniej przelotce, na tej największej przelotce w elemencie szczytowym. O kurde, złożyłem mocno. Dobra. Naciągam tą... O, i składam razem w ten sposób. Nie wiem, czy to widać. Szczytówkę. Tutaj jest szczytówka, drugi element i składam je razem. Odwracam całość i składam tak razem. Czekaj, Michał, ja wyjdę jeszcze. O, i tak jest złożony zestaw. Zaczynam od dolnika. Dolnik w kieszonkę. Górnik w kieszonkę. Zaczepione. Korba złożona. Hamulec poluzowany. O, układam w ten sposób i tak pakuję do pokrowca. Jak przyjeżdżam nad wodę, montuję sobie korbę. Odpinam tutaj z górnej części, z dolnej. Federlink albo agrafkę odpinam. Hamulec jest poluzowany, więc mogę naciągnąć, złożyć. I wtedy tą przelotkę ostatnim dopasowujesz do tej całej reszty, nie? Którą? Znaczy, Nie no, odwracam ją, żeby tak jakby ta przelotka tutaj jest dla mnie wtedy ogranicznikiem. I tyle, no. Tak to robię. Mam nadzieję, że to było czytelne. Amur TV, witam. Czy łowili panowie kiedyś na zbiorniku zaporowym w Rogowie, województwo łódzkie? Nawet jest film. Łowiliśmy, zapraszamy na kanał Presto Innovations Polska. Klasyk kontra kontra metoda. metoda. W zeszłym roku. Michał Koreń, czy na dzisiejsze łowienie zwracałeś uwagę na kolor zanęty? Czy ogólnie przy wyborze zanęty kierujesz się kolorem, czy raczej aromatem? Zwracam uwagę na kolor zanęty. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. Bezpieczniejsze zanęty to są zanęty ciemne. Najczęściej dno jest ciemne, więc ta zanęta nie wyróżnia się jakoś kolorem. Więc u mnie najczęściej w mojej kuwecie zobaczycie ciemne mieszanki. Najczęściej. Więc ja dzisiaj też wybrałem ciemną mieszankę F1 Dark Sonu Bites. Ona jest, tak jak tutaj widać, może nie jest czarna, ale taki ciemnobrunatny kolor można tak określić, myślę. Kłusownik, witam prezesa. Dzień dobry. Mido, a jak z zanętą? Nęcone szklanką czy koszyczkiem? No ja na tym dystansie nie jestem w stanie zanęcić
niczym innym jak koszyczkiem i to też dużo sprawia trudności, więc tylko koszyczek. Na początku, jak jeszcze te warunki były lepsze, to nęciłem i łowiłem koszyczkiem Open Window XL. Teraz wziąłem Open Window też, znaczy też Open Window, ale już L-kę, on troszkę lepiej lata, więc takie to są moje koszyczki, których dzisiaj używam. Gabriel, panie Adamie, może pan zaprezentować jakiś fajny koszyczek zanętowy do metody pod ICS? No to tam do Są metody. to takie otwarte, to o to chodzi? No koszyczek. Zanętowy. A, koszyczek zanętowy. Są koszyczki ICS. zanętowe, które się montuje na trzonkach ICS. Ja nie pamiętam, jak one się nazywają. Cage feeder może się nazywać, ICS cage feeder, takiego czegoś bym szukał. R3ZQ, co pan myśli o namaczaniu metod miksu z blendowaną kukurydzą? Ma to sens? Ma to sens, myślę, że ma to sens. Trzeba sprawdzić. Czekaj, Michał, bo przepraszam, bo Okej. nie wiem, coś. Było jakieś wskazanie, bo nawet poczułem, tak jakbym trafił rybę po zębach. Nie była to chyba duża ryba, ale znowu coś się działo, 6 minut. Blendowaną kukurydzą. Trzeba zobaczyć, jak ta mieszanka gotowa się zachowuje. No bo jeżeli będzie wkładana do metody, do podajnika w metodzie, czy za bardzo na przykład się nie klei, jak ona się obsypuje. Jeżeli w kuwetce będzie się ładnie obsypywać, to dlaczego nie? No to jest jakaś tam dodatkowa atrakcja. Oczywiście chyba bardzo bym tej kukurydzy nie blendował, żeby tam nie była miazga, tylko żeby były kawałki tej kukurydzy. Ale dlaczego nie? A do koszyczka takiego, tak jak tutaj łowię, czyli na feder klasyczny, też jak najbardziej. Kurczę, objedzona przynęta, słuchajcie. No ryby działają. Są cwane. Tak, ja się muszę skupić. W pierwsze tempo nie zaciąłem, bo się trochę skupiam na czym innym. Muszę się skupić na tym łowieniu. Drzazga, super, dzięki, dobry patent. Marcin Patekowski, chodzi o trzonek przelotowy inline koszyczek Duraflat. To odnośnie pytania, czy do metody według pana lepszy jest zestaw przelotowy, czy na stałe? Chodzi o trzonek przelotowy inline koszyczek Duraflat. No ale inline to jest przelotowy, jak sama nazwa wskazuje, to jest inline, czyli jest przelotowy. Ale dobra, no to powiem tak, nie wiem, czy to Tak, o to chodziło. i pytanie jest, czy jest zestaw lepszy przelotowy, czy na stałe? To powiem, to też będzie można w ABC Method Feeder, też na kanale Prestona, ja o tym wspominałem. Nie wiem, czy to o to chodzi, ale powiem to, powtórzę to. Przepraszam, zarzucam, muszę się trochę tu skupić, żeby to zrobić w miarę celnie i skutecznie. Jest powtarzalność. No. Powtarzalność to by była super, jakbym teraz rybę wyciągnął. Ja na przykład bardzo lubię, jeżeli łowię na metodę, to stosować łącznik. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Chyba się nazywa Inline Quick Change Bit, czy coś takiego. Inline Quick Change Bit chyba się nazywa. To jest taki bardzo charakterystyczny łącznik. Ja zobaczę, czy ja nieraz mam tutaj. Mogę mieć tutaj, więc ja pokażę, jak wygląda ten łącznik. Chyba tutaj nie mam niestety. A nie, mam. Mam. Tego typu łącznik, taki z takim malutkim trzoneczkiem i ta wypustka, ten trzoneczek idealnie wchodzi w trzonek ICS. Dzięki temu, zaraz powiem, dlaczego to według mnie jest takie ważne. Ja na to zwracam bardzo dużą uwagę. Nie wiem, kiedyś słyszałem, wędkarze krytykowali mnie za to, co powiedziałem. Natomiast myślę, kurczę, słuchajcie, no znowu mnie, ale to teraz to chyba obcierkę, już się podpalam. No zaczęło wyginać kija. Także coś tam się dzieje. Na pewno to nie był do końca rzut stracony, bo te przynęty, które tam poleciały, no na pewno wabią na następny rzut. Chodzi o to, że ten trzonek, ten malutki trzoneczek tutaj na tym łączniku wchodzi w trzonek, czyli zwinę, żeby nie wpaść w ten zaczep po drodze i coś pokażę. No to zarzucisz, nie?
Że śmiało mi się zarzucić. Dobrze, to zarzucę. Dużo i będę... pytań w kolejce nie ma, więc A, no to spokojnie. Tak, przynęta wytrzyma jeszcze. Mam nadzieję, że będzie branie. O, teraz wiaterek mi nie pomaga. For you. Kurde, ale to jest hardcore. No to jest hardcore, muszę wam powiedzieć. Dobra, naciągnę plecionkę i jak będę już miał wolne ręce, to zaraz powiem, o co mi chodzi tam z tym trzonkiem. to w międzyczasie możesz powiedzieć, jak wygląda u Ciebie serwis kołowrotka, czyszczenie. Nie wygląda. To znaczy, miałem taki moment, że nie wiem, chyba w zeszłej zimy, nie tej zimy, tylko zeszłej, przesmarowałem kilka kołowrotków, po prostu je rozkręciłem i przesmarowałem te kluczowe miejsca. Wyczyściłem w benzynie ekstrakcyjnej te elementy, żeby były czyste. Te elementy, które trzeba było posmarować oliwką, to posmarowałem oliwką, tak jak wałek. Znowu zębatki specjalnym smarem posmarowałem i działają, no. Także wszystko jest do zrobienia. Dobra, Michał, powiem o tym zestaw ICS Inline, jak sama nazwa wskazuje, to jest zestaw przelotowy, czyli jak się ten trzonek założy na żyłkę, no to żyłka możesz przez ten trzonek, czy tam trzonek swobodnie się przemieszcza po żyłce. Natomiast jak się wykorzysta ten łącznik, to jest łącznik, który służy do łączenia żyłki z zestawu z przyponem. On ma taką wypustkę i ta wypustka idealnie pasuje w trzonek, czyli przepraszam za te gesty, które wykonam, ale one dotyczą łącznika i trzonka. Ten malutki trzoneczek idealnie tak jest w łączniku, czyli możecie sobie wyobrazić, że jeżeli bierze ryba i ten trzonek, ten łącznik jest w tym trzonku i bierze ryba, no bo łowimy na metodę na krótki przypon, ryba wzięła przynętę, podnosi się, podnosi pysk, no to podnosi też koszyczek, czyli można powiedzieć, że w tym momencie zestaw nie jest przelotowy, no bo ten koszyczek trzyma się tego trzonka, jak jeżeli tak pociągniemy do góry. Jeżeli pociągniemy w ten sposób, no to ten trzonek ładnie się przesuwa po żyłce. Dlatego bardzo lubię ten zestaw, bo on jest przelotowy, natomiast w momencie brania staje się nieprzelotowy, stały i dzięki temu wydaje mi się, mam skuteczniejsze zacięcia, no bo następuje samo zacięcie. Znowu miałem obcierkę. Michał, ty weź trzymaj kciuki, żeby było branie. Paweł Podgórski, witam i miło Was widzieć. Mam pytanie dotyczące podpórka Preston Feeder Arm. Jaki to model? Widziałem na filmie z zawodów. Pozdrawiam, Paweł. No ja stosuję jeden feeder arm do każdego wędkowania, czy łowię na metodę, czy łowię na rzece, czy na feder klasyczny. Blisko, daleko stosuję jeden model. To jest taki zwykły, prosty feeder arm Prestona, długość standard. One są w 3 długościach, jest short, standard i large. I kiedyś używałem large'a, ale według mnie no, był za długi. Niepotrzebnie długi. Short do moich zastosowań jest za krótki, chociaż znam wędkarzy, którzy lubią krótki feeder arm, bo go sobie mogą na czas transportu na przykład złożyć tu przy koszu, nie muszą go zdejmować. W moim przypadku to jest standard i tak jak powiedziałem, do każdego rodzaju wędkowania używam tego feeder arma. Marcin Potakowski, startując w zawodach na wodach PZW, łowi Pan na zanęty z mączką rybną? Myślę, że trzeba próbować. Nie bałbym się zastosować tej zanęty tam, gdzie nie wiem, no przyjeżdżają karpiarze, używają peletów, bo te pelety, które używają karpiarze, no zawierają mączkę rybną, a znam wielu karpiarzy, dla których leszcze to jest przekleństwo, więc oni leszczy nienawidzą, bo leszcze im niszczą stanowiska, co pozwala nam się domyślać, że te leszcze po prostu wpływają, żerują
i nie przeszkadza im zapach mączki rybnej, więc na łowiskach, no tak jak dzisiaj tutaj, ja wiem, że tu łowią karpiarze, są karpie i też wiem o tych karpiarzy, że leszcze im tam wpływają w łowisko. Też mam zanętę na bazie mączki rybnej. Dobra, na chwilę wyczerpaliśmy zestaw pytań, więc ja Cię na chwilę zostawię. Muszę iść się napić i za chwilę powrócę do wszystkich innych pytań, które się pojawią. Jak to tutaj zostawić? Trudno, co robić? Jakbyś miał coś ciekawego do powiedzenia, to możesz mówić. Głupio mi jest, że trochę szkoda tej ryby, która spadła. Piękny leszcz był. No, nie chcę krakać, bo ja tej ryby nie widziałem, ale mam poczucie, że to chyba była największa ryba, którą dzisiaj miałem, bo to była no ale cóż, no, na urwane nie gramy, jak to mówił Piotr Lorenz. Ale mam nadzieję, że chociaż coś Wam pokażę. To dzisiaj pogoda strasznie utrudnia łowienie. Oprócz tego, że ten wiatr bardzo przeszkadza przy zarzucaniu, bo nawet jak doleci do klipa ten koszyczek, no to ta plecionka, która jest w powietrzu, a znajduje się tam 100 metrów plecionki, no to ona układa się w balon, ona się nie prostuje idealnie, więc później trzeba tą plecionkę wyprostować. Znowu przez to, że jest wiatr, to stworzył się też jakiś tam uciąg i widzę po szczytówce, że tą plecionkę mi zabiera. Także takie wędkowanie dosyć trudne, sygnalizacja brań utrudniona. No ale satysfakcjonujące, przez to, że jest takie bardzo trudne, to jest to satysfakcjonujące. Jakąś tam kolejną barierę przełamałem, zastanawiałem się, czy w ogóle jest możliwe zarzucanie zestawu na 100 metrów. Okazuje się, że jest. Może to nie jest taka metoda, którą chciałbym łowić na co dzień, no bo to jest fizycznie bardzo wyczerpująca metoda. Brań jest mniej jak bliżej, bo nie jestem w stanie być tak dokładnym, ale jako ciekawostka na pewno fajne łowienie. Ja niestety, jeżeli zadajecie pytania, to ja nie widzę tych pytań, bo Michał na chwilę oddalił się od telefonu. Ułożył ten telefon tutaj na skrzyneczce mojej z zapasowymi przyponami. Michał, napiłeś się? Już idę, sekundka. Słuchaj, bo ten telefon ci spuchł, bo tu tyle pytań jest. Jeszcze raz. Telefon ci spuchł. Spuch? Spuchł, no bo tam pytań dużo jest i ten Sekundka. telefon puchnie. Nie wyzerowałem, kurczę, licznika z tego stopera. Nie wiem, jak długo zestaw się znajduje w wodzie. Tak. To ważny dosyć temat na rybach, żeby kontrolować czas, ile ten zestaw się znajduje w wodzie, żeby mniej więcej wiedzieć, po jakim czasie są brania, żeby nie przytrzymywać tego zestawu zbyt długo, żeby pilnować do nęcania. Nic, jeszcze chwilę wytrzymam, bo teraz bardzo mocno mi ten prąd ściąga plecionkę. Dobra, jestem. Tak, więc ja też powracamy się do napiję, pytań. Więc szukaj tam te pytania, a ja Tak. łyka też złapię. Mido, a do fotela lepiej dać arma czy podpórki standardowo? Myślę, że to po pierwsze zależy od sposobu łowienia. Jeżeli łowimy na metodę, nie wiem, no brania zakładam, że są mocne, poruszanie się fotela, bo fotel, no wiadomo, jest mniej stabilny od kosza, to raczej nie przeszkadza, no bo nie da się brania nie zauważyć, no to federalnie jest bardzo wygodny. Jest wygodny chociażby z tego powodu, że no można wędkować w każdym terenie, bez względu na to, czy łowimy z pomostu, czy na przykład na jakimś betonowym brzegu, gdzie podpórki standardowe no już nie mają zastosowania, no bo nie ma w co tych podpórek wbić. Ale myślę, że to każdy powinien dopasować do swoich preferencji. Jedna i druga metoda jest prawidłowa, więc tylko chodzi o to, żeby oprzeć na czymś wędkę i żeby widzieć brania. Więc jak kto lubi, to tak powinien sobie robić. Paweł Podgórski, super, dziękuję. Mateusz S. Siwiec, pozdrowionka dla wszystkich z Holandii. Oglądam w trakcie pracy, panie Adamie, połamania. Bardzo nam miło, pozdrawiamy Holandię i dziękuję, albo nie dziękuję, bo to nie wiem, czy należy dziękować połamania. Paweł Lewczuk, witam wszystkich serdecznie. Witamy.
Karol Makow, mam pytanie odnośnie wędki. Model wędki to Preston, nie wiem czy będziesz, Preston Carbon Active Classic. Czy łowiłeś? Jak łowiłeś, to przeczytam dalej, a jak nie łowiłeś, no to Carbon Active to jest tak jakby określenie materiału, z którego ta wędka jest zrobiona, z tego co ja się orientuję. Jakby coś więcej powiedzieć. to jest Carbon Active Classic 11-13 FT 335-395 CW 45-80. Nie, to nie łowiłem nigdy tym kijem. Nie łowiłem. No ale z tego co słyszę, to chyba jakiś starszy model Prestona, więc myślę, że to może być fajny kij. Marcin Potakowski. To były wyrazy, które należy uznać za niegrzeczne. Szykując zanętę na zawody, ma Pan jakiś schemat łączenia zanęty z gliną? Chodzi mi o proporcje. I poczekaj, ja przejdę na tą drugą stronę. No ale to ja będę plecami, Michał, bo ja muszę... wejdę, tutaj do wody wejdę. W Aha. sumie tak, w sumie do wody wejdę. Nie no, niestety teraz tak się wybrzusza ta plecionka, się taki balon robi przez tą falę, przez uciąg, który jest. Trochę zmarznę, ale 20 minut wytrzymam. Dajcie znać, czy jesteśmy, bo coś nam przerwało lekko połączenie. Michał, tylko teraz jesteś na linii strzału. Ja mam stres, że jak urwie się coś, to Nie ci oko stresuj pobije. się. No, Przyjmę wszystko na klatę. są świadkowie? Mhm. Dobra, to piszą, że coś tnie. Nie wiem, czy to zmieniło coś, to moje przestawienie się o te 2 metry, ale chyba tak. Więc powrócę znowu tutaj. Dobra. To jeszcze raz powracamy. Marcin Potakowski. Szykując zanętę na zawody, ma Pan jakiś schemat łączenia zanęty z gliną? Chodzi mi o proporcje. Nie no, jeżeli łączę, no to stosuję jakieś takie powiedzmy najprostsze proporcje. 1:1, 1:2. Nie wiem, no 1:3 czy do 4 to tak bardzo rzadko, to już wtedy idę w glinę po prostu i tyle, no bo to... Wędkarstwo z buta. Ja raczej jestem zanętowy. Wędkarstwo z buta. Jaki masz stoper i ile kosztuje? Słuchajcie, no stoper to trzeba wybrać taki, jaki komu pasuje. Ja ten w Decathlonie kupiłem. I to taki dosyć dobry model, ale mi zależało na tym, żeby był wodoodporny. Więc to było dla mnie ważne. Można kupić najprostszy stoper, jeżeli będziecie dbać, żeby tam gdzieś na niego nie padało, to nawet, nie wiem, za 20 parę złotych można kupić stoper i on będzie spełniał też swoją rolę. Ja akurat, no przyznam się, że nie zwracam uwagi, pada deszcz, no to pada deszcz. Gdzieś tam, tak jak tutaj łowię, wpadnie mi do wody, to się po prostu tym nie przejmuję. Dlatego mam też, zobaczcie, mam też go przymocowanego do platformy. Ale jakikolwiek stoper będzie dobry, no, żeby wskazywał czas. Kiedyś zapomniałem stopera, to i w zegarku sobie jakiś tam stoper uruchamiałem. Tym się nie przejmujcie. Oby tylko można było włączyć, wyłączyć i żeby pokazywał dobrze sekundy i tyle. Maciej Perkowski, serwis kołowrotków u Adama. Do centymetra niegroźne, jak więcej to samo odpadnie. No, ale to on mówi o tym, A ty chyba opowiadałeś na serwisy kołowrotków, jak serwisujesz. o zewnętrznej powłoce, nie? Że do centymetra to nie groźne, a powyżej samo odpada. Nie, no zobaczcie, no kurczę, no kołowrotki są czyściutkie. Pokaż, Michał, no może nie są super czyściutkie, ale panie Maćku, no proszę bez takich. Jesteście, jest już ok, słychać i widać. Daniel Jambrus, dzień dobry. Żyłka dobry. Sinking Feeder Mono 0,23 mm. Nada się na leszcze do max 4 kg, feeder klasyczny, bo widzę, że wytrzymałość żyłki jest do 2,75 kg. Pozdrawiam z Odense. Spokojnie, super wybór. Naprawdę, nie chcę powiedzieć, będzie pan zadowolony, ale tak będzie. Pszczelarz 87, witam. Jaką wędkę pan do klasyka poleca? Taką w miarę budżetową. Ascension.
Wędziska z serii Ascension. To są, myślę, znaczy budżetową. No, pewnie ze 4-5 stów kosztują te wędki, w zależności od długości. Gdzieś tam na promocji myślę, że można taniej je nawet kupić. Ale to są takie wędziska, które mają stosunek cena-jakość, to jest super, naprawdę. To takie polecam. Wędkarstwo z buta. Adamie, wybierasz się nad Zalew Zębożycki, a jak nie, to wpadniesz na zimowe, bystrzycowe, grube płocie? No na razie na Zalew Zębożycki się nie wybieram. Nie wiem, no może z płoci takich nie wyklucza, no bo zimą to tych łowisk za dużo do wyboru nie ma, więc why not? Na razie wyczerpaliśmy zestaw pytań. Nie wiem, czy wy też czujecie ten wiatr tam przed ekranami, Nic nie ale mów, ja niby mam- jest ciepło, założę się, że twarz to będę miał spieczoną po dzisiejszym wędkowaniu. Po dzisiejszym w sumie w moim wykonaniu nagrywaniu, ale Ale to co, chcesz mi powiedzieć, że będę miał takie myślę, że, białe myślę, oczy? że bardzo możliwe. Ja czuję normalnie jakby pieką poliki, nie? Mam gorące poliki. A stoję przeważnie wiatrem jakby do pleców. Stoję, Tak, i alkoholu nie piliśmy, to Nie. słowo harcerza. Wędkarstwo z buta, zapraszam, pokażę piękne miejsca. Kurczę, proszę się do mnie prywatnie odezwać gdzieś tam na Messengerze, więc może coś z tego wyjdzie. Bywa tak, że łowi się w 4 godziny 20-30 płoci w przedziale około 30 cm. Kamil Rykowski, siemanko, pozdrowienia z Olsztyna. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Kamila i pozdrawiamy Olsztyn. Ja tak dzisiaj do Adama mówię, a Adam 13 stopni, pełne słońce. Kurczę, piękna pogoda, ja nawet bielizny termicznej nie wziąłem. No i do 9 tutaj chodziłem w Celsjuszu. No, Michał trochę ze mnie rano dworował. Ja tak w sumie z automatu założyłem bieliznę termiczną, no bo przez ostatnie miesiące jak szedłem na ryby, to zawsze ją zakładałem, więc tak z automatu się ubrałem, a Michał mówi: zakładasz bieliznę termiczną? Przecież trzeba wiosnę przywoływać. Co ty na siebie założyłeś? Mówię, dobra, najwyżej będę zdejmował, więc nie zdejmowałem. Daniel Jambros, łowię wędką Ascension 360, poleconą jakieś 3 tygodnie temu przez Adama. Dziękuję za pozytywną opinię co do żyłki, bo już zakupione 2. No to wędziska też są super, te Ascension. Bo to jest pytanie o to z Odensę Tak, i tak. te leszcze. Mhm. No to świetne hole będą, to na 100%. Pszczelarz 87, dziękuję za odpowiedź. Paweł Lewczuk, panie Adamie, co pan powie na temat wędki Preston Ignition 12 FT? Nie łowiłem tym kijem, więc zbyt wiele nie powiem. Z tego co pamiętam, to jest dwuczęściowy kij do łowienia na metodę na dużym dystansie. No ja powiem szczerze, nie lubię dwuelementowych wędzisk. Mnie to przeszkadza, że one są takie długie, bo nie wchodzą mi w pokrowiec 175, więc ja jak mam łowić na metodę dalej niż powiedzmy te 60 czy 60 metrów, no to wybieram kije 3-składowe, więc 3,60 albo nawet jeszcze dłuższe jak na dystansie, ale 3-składowe, żeby mi się zmieściły do pokrowca. Nie używałem, no kurczę, no to są takie pancerne wędki, które dadzą radę nawet z największą rybą. Łowiłem z wędziskami z serii Ignition pellet waglerami, no to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tak niska cena, a tak świetne wędzisko, więc przypuszczam, że jest podobnie, jeśli chodzi o ten kij 3,60 12-stopowy. Karol Makow, jaki model okularów na nosie? Michał, poczekaj, ty mówiłeś, bo Ignition? Inception. To są okulary Inception, najnowszy model okularów Prestona. Można dokładną nazwę, myślę, znajdziecie niedawno na kanale Preston Innovations Polska się ukazał film Nowości marcowe i tam jest właśnie prezentacja tych okularów. I to są te okulary, tam są dwie modele. oprawki, tak jakby z 2 rodzajami. Jaki piękny drapieżnik.
Co to jest? Jastrząb? Sokół? Co to jest? Ja taką zasłoniętą czapkę, żeby od słońca mi nie, że... A, tutaj, no. Pustułka, Holender, nie wiadomo. Metoda i spinning. Siema Jagodno. Siema? Siema, nie chcemy... No, siema. Siema. Wędkarstwo z buta. Co pan poleca do łowienia klasykiem na dystansie do 70 metrów i łowienia koszyczkami do 45-60 gramów, ale żeby nie był za ciężki? Do ilu metrów tam było? 70. No to bym polecił Ascension 380 do 80 gramów. Kamil Rykowski. Panowie, kiedy marcowe nowości w Polsce? Jest jakaś informacja? Czy z tego, co mi wiadomo, to powinny być w sklepach w kwietniu. Jednak jak to było z lutowymi nowościami, no bardziej pewnie bym się szykował na maj, ponieważ Kurde, jest kilka rzeczy, których się nie przeskoczy niestety, i które się zmieniają. Tak ogólnikowo trochę odpowiem. Metoda i spinning odpisał, że ja z tamtą. No, rozumiemy. Myślę, że za około 10, 12, 15 minut będziemy tego live'a kończyć, więc Kurczę, no ja mam nadzieję, że mi się uda wreszcie zarzucić porządnie, bo były te brania, kurczę, a teraz mi ten wiatr tak wybrzusza tą plecionkę. Jak zacząłem zwijać, to taki balon był. Ja nie wiem, jak to się robi. Po prostu nie mam pojęcia. Kamil Rynkowski, marcowe nowości w maju. Znaczy, to... Jak to wytłumaczyć? Nie, no to jest proste wytłumaczenie. Prezentowane są nowości, które będą. To, co się szykuje po prostu. Tak. To jest, no tak jak, nie wiem, no jest zapowiedziany film, jest, nie wiem, jakiś tam trailer tego filmu, no ale film pojawia się, nie wiem, za jakiś czas, tak samo jak jest, nie Jak wiem, na przykład informacja dzisiaj- o jakiejś sztuce w teatrze, czy o książce, która ma się pokazać, no informacja musi być po prostu wcześniej, żeby ludzie o tym wiedzieli, no. Tak jak dzisiaj mamy marzec, nagrywamy film, który ukaże się gdzieś za miesiąc. Wędkarstwo z buta. Już dostępna ta tacka do zagospodarowania przestrzeni między koszem a półką? Niestety jeszcze nie, ale niedługo powinna być dostępna. Metoda i spinning. Pozdro panowie, może w końcu się uda spotkać. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i niewykluczone. Mike Czarny, siema mistrzu. To do Ciebie, Michał. To siema. Pracownia Roztoczy. Dzień dobry, ktoś lubi to łowisko. Cześć Piotrze. Chyba to Piotr, tak, czy nie? Pracownia Roztoczy, nie wiem. Wydaje mi się, że Piotrek, ale jak się mylę, to przepraszam i pozdrawiam pracownię Roztoczy. Tak do dzisiaj chyba rozmawialiśmy nawet, że to chyba stały punkt programu co roku. Michał Biernat, witam. Jaką plecionkę polecasz do klasyka? Absolute Feeder Braid. To zależy jak kto, na jakiej odległości ktoś wędkuje. Tam są 3 do wyboru, 8, 10, 12. Najbardziej uniwersalna jest 10. Ale jeżeli ktoś na przykład łowi bardzo blisko, szybkościowo, no to wtedy ja do takiego wędkowania używam 12, najgrubszej. No bo wtedy nie martwię się o odległość zarzucania, a 12 jest trochę bardziej sztywna, mniej się plącze, co przy takim szybkościowym łowieniu ma bardzo duże znaczenie, żeby nie zniszczyć sobie zestawu. Na większości kołowrotków mam nawiniętą 10, a tak jak teraz na przykład łowię dystansowo, no to wykorzystuję 8. Pracownia Roztoczy, nie mylisz się, Adaś. Słuchajcie, ja mogę też dzisiaj Wam zapowiedzieć, że jutro też będziemy starali się odpalić dla Was live'a. No to wszystko zależy od zasięgu, w sumie najbardziej od tego zasięgu, ale jeżeli zasięg będzie ok i gdzieś tam w miarę szybko się obrobimy z nagrywkami, to myślę, że około godziny 13-14 można oczekiwać live'a na naszym kanale. Przed pewnie jeszcze poinformujemy na social mediach. Michał Biernat, dzięki i pozdrawiam. Kamil Rykowski, spoko, rozumiem. Tylko sezon zawodniczy tuż, a porządna sztyca do podbieraka potrzebna. No jeżeli ktoś łowi karpie i potrzebuje mocnej sztycy, to chyba warto poczekać na te sztyce. To bardzo solidne, bardzo mocne sztyce.
I na razie zestaw pytań mamy wyczerpany. Kurczę, Kurczę, no nie dość, że wędkuję na dużej odległości. Ciężko tam jest zarzucić zestaw. To jeszcze jest taki uciąg teraz się zrobił. Tak zabiera plecionkę. Poprzednio ściągnąłem, to był taki balon, a robaki były obdziubane. Nie widziałem brania na tych twardych szczytówkach, więc musicie mi wybaczyć. Już nawet się chyba z tym pogodziłem, że Wam nie zaprezentuję ryby. Miałem szansę z tym leszczem. Niestety wygrał ze mną walkę. Mido, udało się coś dzisiaj złowić? Ogólnie tak. Ile, Adam, masz tam na liczniku? Masz 9 mam klikniętych ryb. 9 klikniętych ryb. Na live niestety nie, był jeden potężny leszcz, ale się wypiął. Odmeldował. Nie, nawet urwał mi skubaniec. A, urwał. Ale jeszcze jest kawałek czasu, może się jeszcze uda coś. On tak dzisiaj trochę tak albo falami, albo bardzo długo się czeka, nie? No, niestety. Ciężko tam się wrzucić teraz, powiem Ci, że przy tym wietrze ja nie jestem zadowolony. Leci ładnie, ale przez to, że jest wiatr, to strasznie wybrzusza tą plecionkę. To jest taki problem, największy dla mnie. Do klipa dolatuje i się taki balon robi, to jest taka odległość. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, jak nie łowiłem nigdy na takim dystansie, to nie zdawałem sobie sprawy, co się dzieje z plecionką, jak koszyczek, jak linka doleci do klipa, a koszyczek dotknie wody, to niesamowite. Już próbuję wybierać maksymalnie, żeby ten balon był jak najmniejszy, ale to jest trudny temat. Mido się pyta, czy na kliknięcie ryba musi mieć jakieś wymiar, czy wszystkie? Na Twoje kliknięcia. Nie, no to wszystkie ryby. Ale nie ma tu jazgarzy liczonych, jeśli o to jest pytanie. Są 3, powiedzmy, tej wielkości płotki, a reszta to już są takie ryby, co myślę, że na każdym by zrobiły wrażenie. Na mnie robią wrażenie, o tak. Dzisiaj to tak naprawdę taki dystansowy challenge. Nieczęsto się łowi na Tak, takiej to nawet odległości. No, ja tak chciałem trochę sprawdzić i siebie, i sprzęt, czy w ogóle jest możliwe takie wędkowanie, więc to na tej zasadzie film tam przekażę kilka swoich takich spostrzeżeń dotyczących. O, teraz widzę, że się wędka trzęsie. No trzęsie się, bo teraz w miarę płoć będzie. Tak mi się wydaje. Teraz w miarę ten wiaterek taki po zarzucie był przyjazny, więc mi tak nie wybrzuszył tej plecionki. No tylko jeszcze trzeba 100 obrotów wykonać. Michał, mamy tyle czasu? No to poczekamy. Michał Bierdat, każda ryba robi wrażenie po zimowej przerwie. No dokładnie, dokładnie. Ale myśmy w zimę już połowili. Możecie zobaczyć chociażby o Jezus, na filmie z Nowej Soli, na filmie z Nogatu i na filmie z ostatnich Karasi. Nie? Jakby te wszystkie 3 wypady były bardzo pozytywne. No ja już w tym roku dużo ryb złowiłem. Jak powiem, że 150 kg, to na pewno nie przesadzę. A myślę, że było jeszcze więcej. Ja nie dużo, ale ja czekam na swój zasadniczy sezon. No to w spinningu trochę mniej brań jest niż w federze, nie? Zobaczcie, ile to trzeba się nakorblować, żeby tą rybę tutaj scholować. Dobrze, że to w sumie płotka, bo będzie można ją jakoś pokazać. Kurczę, ale tutaj znowu zaczyna żyć. Dobra, jest w miarę blisko już. Tak myślę, że około 20 metrów od brzegu, tak bym ocenił. Może nawet już teraz troszkę bliżej. Zaraz przygotuję podbierak, no bo to jest na pewno ryba, która zasługuje na podbierak.
Ojejku. Ale się. No taka płoć. Więc ryba godna dalekiego łowienia. Ja mam ze sobą miarkę. Więc będziemy mogli ją na miarce ułożyć. Zobaczyć, ile to ma. 30. No prawie 36 cm ryba. Więc już taka, no powiedziałbym o płotki, to górna półka. O, teraz to czuję wiaterek. Zdjąłem kaptur, to nie wiem, czy on się nasilił, czy taki był. Nie no, Ostatni widok, ja nie wiem, czy w słońcu nie widać tej ryby, nie? to ciężko będzie. Wypuszczam ją. Niech sobie płynie. Się zaczepiłem. Daniel Jambros, zapraszam do Danii na leszcze, liny, karasie, a dla odmiany to i na żółtą rafę można wyskoczyć za dorszem. To zaproszenie to nie żart. Pan Adam to mój mentor, jeżeli chodzi o feeder. O kurczę, wiesz Michał, co tam by się działo? Ja to o Danii to kiedyś słyszałem, jakie tam się leszcze łowi. Daniel, ja z kolei też nie żartuję. No, pogadamy z zasobami wyżej. Może by się udało coś takiego zorganizować. No to byłoby ojojoj. Tam tych leszczy trochę jest, linów pięknych. Też kultura wędkarska trochę inna, bo tam wędkarstwo myślę, że jest odbierane jako sport, a nie sposób na pozyskiwanie białka. No dobra, no daj szansę wiaterku, no. Słuchajcie, wytrzymam chwilę, bo może uda mi się zarzucić. Zobaczcie, branie było teraz bardzo szybkie. Ja wyzerowałem co prawda stoper. To są takie podmuchy. No, takie podmuchy są, a one już nawet udaje mi się dorzucić do tego 100 metra nawet przy tym wietrze, ale to, co się później dzieje z plecionką, to jest po prostu niesamowite. Kurczę, no jakbym miał długie włosy, to one by tak poziomo tutaj stały. Ja myślę, że to dobrze widać, no to woda Ja nie wiem, czy to właśnie widać. w faluje. telewizji, nie? Widać na pewno. Dobra, Michał, może trafię teraz na jakieś okienko bezwietrzne. O, tak. Nie jestem z tego zadowolony, więc zarzucę jeszcze raz. Dobra, to ja tak. Markow, kiedy Pan używa koszyczków Open Window Cage, a kiedy Solid? No to zależy, co chcę uzyskać w wodzie. No, w ogóle koszyczki dobieram do tego, co chciałbym uzyskać. Więc koszyczki cage, tak zaraz pokażę, zwinę zestaw, pokażę dla tych wędkarzy, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, Tak bo może śmiało po zarzuceniu nawet. zarzucę tak i pokażę, o co chodzi, bo mam jedne i drugie tutaj obok siebie. Założę tylko jeszcze jednego robaka. Dobra. Teraz na przykład łowię właśnie cage'em, Open Window Cage. Łowisko dosyć płytkie, zależy mi, żeby w tej wodzie coś się zadziało, jak koszyczek wpadnie do wody, żeby zawartość ładnie z niego wychodziła. Kurczę, no widzicie, nie mogę dorzucić. To Dobra, chwilę przytrzymam, pokażę, o co chodzi z koszyczkami. To jest koszyczek solid, czyli pełny koszyczek, ma tylko okienko, jakieś niewiele dziurek, ale jest zabudowane. A to jest koszyczek cage, czyli taka krateczka. No, to teraz kiedy jakie? Ale się coś tam walnęło. Koszyczki cage, no to tak jak mówię, używam, gdy chcę, żeby w wodzie coś się zadziało, czyli żeby ten koszyczek jak wpada do wody, coś tam się z niego oderwało, żeby, nie wiem, na przykład często brania następują, żeby ta zawartość tego koszyczka, żebym miał pewność, że ona z tego koszyczka wyleci, no to wtedy wybieram cage i myślę, że częściej łowię na cage niż na solid. Natomiast solid, no to na pewno jest dobry koszyczek, gdy chce się podawać na przykład same przynęty, łowisko jest głębokie, no to wtedy warto po tego właśnie zabudowany koszyczek sięgnąć. No wtedy też
jak brania na przykład występują dosyć rzadko, czyli trzeba poczekać na to branie, nie trzeba się stresować, że ten koszyczek musi szybko uwolnić zawartość. No i jak nam zależy, żeby ta zawartość została w całości dotransportowana do dna, żeby tam żadnej smuszki nie zrobić, żeby na przykład jest głębokie łowisko, żeby ten koszyczek nie stracił tej zawartości podczas opadania, czy żeby nie stworzył jakiejś chmurki, czy czegokolwiek w toni, co wabi na przykład małe ryby typu wzdręgi, typu, nie wiem, uklejki na przykład, no to wtedy taki zabudowany koszyczek, który nam transportuje całość do dna. Michał, czy mi się wydaje? Wstałem i znowu zaczęło wiać. No dobra, teraz jest ogień. Słuchajcie, mamy 16:03, planowaliśmy do 16:00, ale myślę, że damy szansę jeszcze temu rzutowi. Myślę, że jak damy mu jakieś 7-8 minut, to będzie chyba fair. Jak się coś wydarzy, to się wydarzy, jak się nie wydarzy, no to się z Wami pożegnamy i powrócimy sobie do naszych zadań dzisiejszych. W międzyczasie tak, Michał Biernat, czy macie w planach wędkowanie na maślance? Nie. Michale, jest film maślanki generalnie. U Ale nas na nie mamy kanale, w planach. ale na razie Przynajmniej nie ja mamy. nie mam. Na razie nie mamy go w planach. Wojtas 132, na jakim łowisku się znajdujecie? Wojtas, już mówiliśmy kilka razy, nie chcemy za bardzo dokładnie zdradzać. Łowisko PZW, no kill. Daniel Jambrus, no i gitara. No, gitara. Podpytamy się. Ciekawy pomysł, ciekawy temat. Drzazga, robaki kupowane na bieżąco czy zapas w lodówce? Jak tak, to co żona na to? Dobra, to po kolei. Na bieżąco, ja akurat wykorzystuję robaki z Gomaru i na bieżąco tam mam świeże zawsze kolorowe, ładne robaki. To jest po pierwsze. Jeśli chodzi o zapasy w lodówce, to nawet mam swoją lodówkę, powiedzmy w takim wędkarskim pomieszczeniu, to są robaki, to jest lodówka tylko na moje wędkarskie potrzeby, czyli tam możecie znaleźć albo robaki, albo piwo. To tam nie ma problemu z tą lodówką, moja żona nic do tego nie ma, ale mam na tyle wyrozumiałą żonę, że nawet jakbym trzymał, no bo przez wiele lat nie miałem takiej lodówki i trzymałem robaki w takiej domowej lodówce, nie było z tym problemu, mam bardzo wyrozumiałą żonę, która mnie bardzo wspiera w tym, co robię, więc nie mam z tym problemów. Dobra, teraz wyczerpaliśmy pytania, więc myślę, że jak 5 minut poczekamy, to będzie dobrze, myślisz? Jeszcze? No, Tak, myślę, że tak. No mam nadzieję, nie wiem, Michał, no znaczy no powiem Ci, teraz dajmy się ten szansę, wiatr tak nie? nasilił. Ja nie wiem, czy mnie słychać w ogóle, bo ja mówię i tak Na pewno i słychać. szumi mi w uszach. Załóż kaptur. Daniel Jambros, jadę jutro na lina w zbiorniku, tylko lin i wzdręga, nieduża, za to lin od 1 kg do nawet 3,75. Taki mój rekord na tym zbiorniku. Jakiś pomysł na przywołanie pana lina do łowiska o tej porze? No jak wzdręgi przeszkadzają, to być może pelet trzeba zastosować i metodę, żeby ograniczyć brania wzdręg. No bo wyobrażam sobie, że jeżeli są wzdręgi, a nie chcemy tych wzdręg łowić, to jeżeli się zanęci, nie wiem, zanętą, nawet z białymi robakami czy z kukurydzą, to są takie przynęty, które tym wzdręgom będą pasować i one będą psuć tam na to nasze łowisko i denerwować wędkarza. Myślę, że metoda może tutaj ograniczyć chęci płoci tych wzdręg do żerowania w takim łowisku, chociaż na pewno nie wyeliminuje wszystkich, ale ja bym poszedł w tym kierunku. Na razie pusto. O, no to widzisz, to tak jak u mnie. Odrośnie wzdręki, płóteczek, nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy kiedyś na takim łowisku i na metodę właśnie, tylko że ty pamiętasz, one na metody przeszkadzały nawet, nie? No, wzdręgi to są takie ryby, które potrafią duże przynęty chwytać i one się tego nie boją. No przecież wzdręga to jest ryba, którą łowią spinningiści, więc ona ma duży pyszczek, jak jest duża, to nawet i małą rybkę pochwyci, więc nie dziwmy się, że ona, nie
wiem, nawet jakiś pelet czy tam belsa zje, bo to dlaczego nie? Taka rybka dosyć żarłoczna bywa. Zresztą widać po tym pyszku, że to nie jest taki subtelny pyszczek jak u płotki, tylko już taki dosyć konkretny. Jak na tak w sumie niedużą rybę, to ma dosyć duży ten pyszczek i potrafi go otworzyć tak dosyć szeroko. Tak jeszcze poza wędkarskim tematem, dzisiaj mecz, ważny mecz, więc możecie napisać w komentarzach, jakie są Wasze typy na dzisiejszy mecz, jak sądzicie, jak to będzie wyglądać, a to tak już na rozluźnienie, na zakończenie live'a. No, Michał to się szykuje na ten mecz. Ja może nie jestem takim kibicem piłkarskim, chociaż kiedyś byłem wielkim, no ale pewnie będę towarzyszył Michałowi. Powiedzieć, że spudłowałem, nie wiem, słuchajcie, naprawdę, myślę, że to wybrzuszanie tej plecionki i ja teraz już zacinam każdy ruch i niestety chyba zaciąłem jakąś szybcierkę, bo miałem puste przebiegi, nie widziałem brania, więc teraz wszystko, co się rusza, to zacinam, co nie jest do końca dobre, a to dosyć wyraźne było ugięcie. Nie wiem, dlaczego nie zaciąłem tej ryby. Dobra, widzowie, będziemy się z Wami żegnać. Jest godzina 16, jeszcze mamy tak około 2 godzin do takiego totalnego zachodu słońca, a jeszcze musimy kilka rzeczy zrobić. Także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez tą ponad godzinę. Dziękuję również. Być może tak na powiedzmy 60-70% zapraszamy jutro na live, jeżeli się wyrobimy i będzie zasięg. No i co? Życzymy Wam miłego popołudnia. No i żebyśmy się w takich dobrych futbolowych nastrojach spotkali jutro. O, Do zobaczenia. do zobaczenia.